Zaczyna się dzień na kempingu, na którym żeśmy wczoraj wylądowali. Wszystkie kampery, można powiedzieć, stoją wzdłuż linii brzegowej. Znaczy wszystkie, no nie wszystkie, te co wcześniej przyjeżdżają. Plaża jest kamienista, nie należy do tych plaż takich, na których się trzeba poopalać. Ja Wam pokażę ten kemping i powiem Wam, czego nie robić. Dlaczego? Bo zasada na kempingach jest taka, że przyjeżdżamy na kempingi do godziny 12. Z reguły opuszcza się kempingi do 11, bo jest takie check-out do 11. No i dobrze być w godzinach między 9, 10 a 11, bo inaczej skończycie tak jak my. Zobaczcie. Benek stoi tam na szarym końcu. Ogólnie stoimy w dupie. Tutaj wszyscy sobie stoją przy pierwszej linii brzegowej. Ja Wam jeszcze pokażę, jak ten kemping wygląda tak. 30 euro za nockę. Dają nawet prąd, ale kemping naprawdę wart tutaj przyjechania. Posiedzenia na nim, bo to jest taki kemping do chilloutowania. Rzucacie się tu w pierwszej linii brzegowej, rozkładacie ten i macie do poczytania książeczkę. No chyba, że macie ze sobą skuter. Tak żeście widzieli, żeśmy sobie pojechali skuterkiem do pobliskiego cudownego miasteczka. No i sobie jeszcze kawałek sobie przejdziemy. Ja mam drona rozładowanego, trochę jestem wściekły, ale zobaczę, czy uda mi się podładować tego drona. No to wiadomo, najlepiej takie rzeczy oglądać z drona, to od razu 15 sekund widoku z drona i od razu wszystko wiecie, jak to wygląda w rzeczywistości. No ale... tam jest takie fajne wyjście na górę, to stamtąd Wam pokażę. W sumie zobaczcie może stąd jak to wygląda. Już wiadomo, tu jest cały serwis, tu jest ten pierwszy rząd, że tak powiem, w linii brzegowej. Są tu takie półeczki, jak tu widzicie. No ale te półeczki są dla ludzi, co chodzą z namiotami, tak? Ktoś ma namiot i chodzi na piechotę, to właśnie tu sobie przychodzi. Kemping ma słabe oceny na Park Fortnite, ale mi się wydaje, że to ludziom się taka maniera włącza i oni po prostu zaczynają widziwie. Słuchajcie, jest woda, jest zrzut szarej, jest. Cały serwis można ogarnąć, prąd jest. No to tutaj wiesz, brak papieru w toalecie. No i, że tak powiem, już jest negatywna opinia. Czytamy negatywne opinie, żeby wiedzieć, czy faktycznie ludzie to tak oceniają sensownie, czy nie. No bo jak ktoś ocenia kemping, bo brak papieru toaletowego w nim występuje i daje mu 2 gwiazdki, brak słupni. Jak sobie rzucicie ten kemping na Park Fortnite, on ma niskie opinie, ale mi się wydaje, że to po prostu ocena jest subiektywna. My tak nie do końca się tymi opiniami zawsze kierujemy. Na Park Fortnite po prostu szukamy sobie kempingów, ale ja jeszcze sobie gdzieś tam w Google poczytam opinię. No i wiecie, no opinia opinii nierówna. Jednym się to podoba, innym się nie podoba. Także my do tego podchodzimy tak lajtowo. My się teraz pakujemy, no i lecimy na drugą stronę Korsyki. Startujemy. No niestety musimy dzisiaj uciec na drugą stronę Korsyki. Mamy do przejechania szmat drogi, bo jakieś 160 km, więc to niestety jakieś daje nam 3-4 godziny. Dobra, teraz jedziemy sobie rozliczyć się z panią, no bo tak wczoraj nie mieliśmy hajsu. Aha, przejdę tędy czy nie przejdę? O, to jest pytanie. Adrianka poszła na recepcję zapłacić, a ja zaraz muszę poćwiczyć ten francuski, bo to dobrze znać. Takie dziękuję, do widzenia, ile kosztuje pizza i ile kosztuje wino. Opuścili żeśmy kemping. Powiem szczerze, że był taki trudny wyjazd, nie był taki dosyć problematyczny wyjazd tego kempingu był i faktycznie ja nie rekomenduję tego kempingu dla dużych, długich kamperów. Ponad 7 metrów jak ktoś ma, to tam się nie wciskajcie, bo faktycznie można się bardziej przystresować jak wypocząć na tym kempingu. Dla małych kamperów, takich do 7 metrów, jak najbardziej bezproblemowo. Zresztą myśmy chyba same małe kampery tam widzieli. Stella miała 2 gwiazdki, czyli to był kemping 2-gwiazdkowy. Mamy za sobą już kemping 4-gwiazdkowy, ten pierwszy, Torpeda. 2-gwiazdkowy dzisiaj mamy, no ale teraz jedziemy też na 4 gwiazdki. Lecimy do Porto Vecchio. W Porto Vecchio prawdopodobnie będziemy 2 dni na 2 kempingach i jak się uda.
Dlaczego mówię jak się uda? Bo Porto Vecchio jest epicentrum najpiękniejszych plaż na Korsyce i tam jest po prostu mega obstawione. I tam jest kumulacja tych najpiękniejszych plaż korsykańskich i mamy nadzieję wszystkie pozaliczać, przynajmniej tak fotostopa sobie porobić, że się uda. A potem jeszcze wrócimy na tą stronę Korsyki. Uciekamy z powodu nadchodzących deszczy. No i u nas ambitna zmiana planów podczas drogi. Adrianka sobie tam rozmawiała z Kasią na Instagramie. Kasia mieszka na Korsyce, myśmy ją poznali faktycznie na Instagramie i okazało się, że Kasia mieszka w Corte i mówi, jak chcecie, to możemy się dzisiaj spotkać. Tomek zawrócił na pierwszym rondzie, ale mówi nie, jak mamy tylko jeden dzień, bo Kasi nie będzie przez tydzień, a to akurat jest ten tydzień, w którym my będziemy. Stwierdził, no nie, to my już musimy jechać z Kasią spotkać. Kasia jest cudowna, ciepła, super zabawna osoba, zresztą sami zobaczycie. Kasia chyba organizuje wycieczki na Korsyce. Też. Dobra, słuchajcie. To jest jej pasja. My się dowiemy, co Kasia robi, bo z plotek, jakie otrzymaliśmy, to tutaj pomaga Polakom w organizacji wycieczek po atrakcjach turystycznych. Udało się dotrzeć na kemping. Ja Wam powiem, że jestem mile zaskoczony. Są zalesione drzewka, drzewka są wysokie, dają dużo cienia. Kemping jest podzielony tak na credo, na parcelki, tak? Można sobie samemu wybrać parcelę, która Wam pasuje. No jak widzicie, Benek stoi w tym miejscu, ale to wiadomo, no my zawsze staniemy tak, żeby mieć nad bękiem dziurę, no bo wiadomo, no Starlink musi działać. Wyspy nie będziemy teraz wypinać, chociaż żeśmy się zastanawiali, ale dzisiaj ma tutaj przejść przelotny deszcz. Ten deszcz właśnie sprawił, że mieliśmy jechać na sam dół, ale to spotkanie, na którym żeśmy się umówili i na którym będziemy za chwilę w mieście, no to spowodowało tą całą zmianę planów. No na gwałt szybko żeśmy szukali tego kempingu, ale ja Wam powiem tak, że już jestem zadowolony z niego, no bo wygląda naprawdę bardzo porządnie. Wjechaliśmy sobie, Pan nam powiedział, idźcie sobie wybrać sobie miejsce, zabukujcie sobie, jak już będziecie mieli swoje miejsce, to przyjdźcie i powiedzieć. Także zaraz tam idziemy, jeszcze nie wiem ile będziemy płacić. Fajnie, wszystkie atrakcje w okolicy, gdzie co jest, przegonione i teraz jest fajnie. Dobra, Alvici, my jesteśmy tu i teraz tak, przez ten mostek tu i patrzcie się, my mamy dosłownie centrum w tym miejscu. Patrzyliśmy tam niecały kilometr mamy do centrum. Muszę poznać zasady tej gry, muszę się dowiedzieć, bo faktycznie żeśmy ostatnio widzieli, że Francuzi w to mega tną. Tak jak chyba Polacy w piłkę, prawda? Mamy tutaj recepcję i zaraz przyjdziemy się zarejestrować. Muszę rozszyfrować ten napis pizza, bo oni mają tutaj własną pizzerię. Tu jest wjazd na posesję i od razu już widzę, serwis jest na samo dzień dobry. No i fajnie, bo jak będziemy wyjeżdżać, to od razu się serwisujemy, ale ja już to tak z przyzwyczajenia się serwisujemy, bo to tak chyba przez ten van life, przez nasz ciągły van life, który praktycznie cały czas, zresztą na Sardynii to będzie, większość pobytu naszego na Sardynii to będzie van life, a tu widzę, że chyba zdecydowane 100% będzie po kempingach, ale może się mylę, zobaczymy. Taryfa jak kosztuje, dorośli 9 euro, no i teraz kemping karawana, ale dobra, nie wiem czym się różni karawana od camping car, pewno dycha, więc w tym momencie chyba tu zapłacimy 30 euro za dobę i mamy wszystko. No i tu jest ta
tablica, że tak powiem. A już myślałem, że to lodowiec jest, ale akcja. Normalnie takie zdjęcia jak z Norwegii. A to człowiek przed chwilą wrócił i stąd taka bardzo dużo takich atrakcji jest hikingowych, trekkingowych. I jeśli chodzi o takie sporty, które mnie zaczęły interesować, no to są tutaj. Ale jeszcze nie będę spoilerował, bo jak mi się nie uda, no to lepiej nie mówić, prawda? To jest tak jak mówimy o odchudzaniu, że zaczynamy robić dietę i mamy ją przez pierwszy tydzień, a potem już po diecie. Jak już uda mi się odpalić ten korsykański sport i nie ta gra w kulę, którą już tu właśnie chłopaki tną w tym momencie, no to wam powiem. Dobra, ja idę po dokumenty, zrobimy check-in. To muszę, że tak powiem, pozmiatać, bo mieliśmy całą mokrą i musimy ją teraz ją suszymy, a potem to pozamiatamy, ale chyba jak przyjdzie deszcz, to znowu się skończy tym samym. Już żeśmy wychodzili na miasto, ale żeśmy sobie przypomnieli, że jeszcze nie jesteśmy zabukowani. Adrianka już tam w recepcji ogarnia miejscówkę. Chociaż szczerze możemy to też rano zrobić, oni nie mają tu z tym najmniejszego problemu. Ale naprawdę kemping, jak widzicie na załączonym obrazku, bardzo fajny. No muszę powiedzieć, że robi wrażenie ta architektura. Ten wystający balkon to pan pikuś, ale ta rury tutaj, które na tym budynku z góry lecą, zrobiło to na mnie wrażenie. Na początku myślałem, że to Napoleon, bo wiadomo, wszyscy wiemy, że Napoleon pochodzi z Korsyki, się tu urodził. Jak podaje ChatGPT, spędził tu 9 lat swojego życia. Jest Kasia. Aha, no super, ja to taki z francuskiego nie jestem, serwis. O Jezu, jak Cię było, wiesz, namacalnie widzieć. Ze względu na to, że ono ma bardzo bogatą historię i ono jest takie bardzo mocno napiętnowane, jeśli chodzi o nacjonalistyczne poglądy Korsykanów. To słuchajcie, było miasto, które przez 15 lat było stolicą niepodległej Korsyki. Bo Korsyka przez całe 15 lat swojej egzystencji przez 15 lat była niepodległa jako rzeczywiście państwo. I co ciekawe, na Korsyce była podpisana pierwsza na świecie konstytucja. To już któryś raz widzimy. No to Nie jest, dałeś rady. chodzi Ci o te znaczki. Tak, czy bo jest to są takie- jakieś nagrody za coś. Rutach to jest, słuchajcie, to jest jeden z pierwszych przewodników francuskich w ogóle. Przewodnik jako Dobra, wydawnictwo. przewodnik jako Okej. przewodnik taki do czytania. Tak, i oni Dobra, mają, papierowy. wiesz, tak jak Michelin, No, oni no, mają no. zasadę taką, że jak odwiedzają jakieś adresy wyjątkowe pod To danym... oznaczają? To są oznaczane. Że ta pani tutaj ma swoje wyroby cukiernicze. Na pace, dlatego że oni wszyscy jeżdżą samochodami terenowymi, bo tu praktycznie wszyscy są myśliwymi albo właśnie pasterzami. Więc oni mają automatycznie zawsze pieski na polowanie albo właśnie takich kompanów na cały dzień. Także to jest normalny widok na Korsyce. A jutro zobaczycie, jak będziecie jeździć, to zobaczycie, że goście są wszyscy poprzebierani na pomarańczowo, bo na polowanie jadą. Jutro? Tak, bo jest sobota, niedziela i czwartek to są dni polowania. Będziecie wiedzieć, że jeżdżą ze strzelbami. Jeszcze wszyscy mają strzelby, nie? O, szok. Wszyscy mają strzelby i jeżdżą właśnie zawsze poubierani. Każdy Korsykan ma strzelbę? Ma. Ja. To jednak jest dobrze, powiedziałem, wszyscy się boją, nie? Że to To Korsyka, znaczy, dlatego wam Korsyka, mówię, że na przykład jest bardzo niemile widziane, jak ludzie gdzieś tam, wiesz, próbują koczować na dziko, na Korsce. Można mieć różne niefajne sytuacje, Tak. dlatego wam o tym mówiłam, Tak, nie? tak. Może być tak, że jest fajnie, natomiast w większości, jak cię zauważy gdzieś tam jakiś właściciel posesji, to wyrzucają, nie? No. To mówią, żeby spieprzeć, żeby ten. Także ogólnie jest, poza tym jest to we Francji jest, wiesz, zabronione, bo ogólnie jest zabronione, ludzie to robią, no bo to robią, No. bo zazwyczaj jest ogólnie- raz w roku taka akcja, wiecie, że tam jest jakiś napad albo coś i wtedy są niemiłe sytuacje, na przykład kiedyś babę chcieli z dziadkiem przestraszyć, bo sobie stanęli, No. wiecie, na poboczu przy Tak, ulicy, tak, nie? tak. No tylko, że baba się tak przestraszyła, że zwału dostała i umarła, nie? Ja. Wiecie. Masakra. I takie- Tak. Takie sytuacje powodują później wyobraźnię się. Ale później ogólnie ten- Korsyka jest bezpieczna, prawda? Tak, no wiecie, no my żyjemy z turystyki, tak? Więc
Więc automatycznie Korsyka musiała jakby troszkę zmienić swoją politykę. Tą Gdzie turystykę... usiąść? Albo Albo pochodzić. pochodźmy. Albo pochodzić. Chciałam wam tylko pokazać, No. jak już tu jesteśmy. Jesteśmy przy kościele, a tutaj słuchajcie te dziury. O ja, które widzicie, faktycznie. To są rzeczywiście oryginalne dziury po kulach. Kiedy to właśnie ten pan, który się nazywał Gafori, walczył jako pierwszy o niepodległość Korsyki i jego partyzanci walczyli z Genuańczykami, którzy byli na Cytadeli na górze. No. I nawet tak jak widzicie, on tak ma tak wskazujący palec, Tak. że idziemy na nich, nie? Tam jest jeszcze taka płaskorzeźba, która mówi o tym, że jego żona była jeszcze gorsza od niego, bo ona ryzykowała życie swojego syna, którego uprowadzili, żeby ją przestraszyć, i ona powiedziała, że Ona go nie potrzebuje. że ona możecie sobie zabierać, bo ja i tak będę walczyć o wolność. A druga sytuacja ponoć była taka, bo to był ten dom, tych Gafori, to jest dom oryginalny i on jest tak zachowany i rodzina nakazała, żeby zostawić te mury tak specjalnie, żeby za pamiątkę zachować. Druga sytuacja była taka, że była z tymi swoimi partyzantami pod domem i przychodzą Genuańczycy do nich. No nie mieli, wiecie, beczki z lądem, nie? No. I ci chcieli uciekać, a ona mówi, słuchajcie, albo walczymy, albo teraz właśnie podpalam ten ląd i wszyscy lecimy w górę, nie? Także takie ponoć, no jest to To ponoć dobre zapisane, miała, nie? Czyli było takich, mamy rzeczywiście wariatów. To historia jest barwna. Wiesz co, barwna historia, ale wiesz, ale to też mówi o tym, jacy oni byli, wiesz, oni niczego bez walki nigdy nie oddali. No. To też świadczy o nich, jacy są, I prawda? oni to trochę jak z Polską, wiesz, ja zawsze próbuję to tak trochę przetłumaczyć, że oni dalej trochę czują się, na przykład jak Polska pod zaborami, tak? Tak. Korsyka została jakby oddana, Genua oddała Francji za swoje długi. No. I oni sobie po prostu chcieli ją zabrać. No. Natomiast dlatego wam mówiłam, żebyście się zatrzymali tam w Pontynowu, bo tam ten rozwalony most, Tak, widzieliśmy. No. to jest pamiątka właśnie ostatnich walk o niepodległość. Oni tam przegrali z Kretesem. Oni tam nie mieli szans, dlatego że ich było tam około 3000, a armia francuska miała 40 prawie wysłane, No. więc tam oni polegli Wszyscy. tym. Natomiast to jest taki znak ich walk właśnie, czy na przykład tak jak Włosi zawsze wszystko oddawali, mieli w dupie, bierzcie sobie, tak oni nigdy tego nie zrobili, więc to im się chwali. A u nas, To co wiesz, widzicie tutaj właśnie o naszych tych polowaniach i tak dalej, to jest bardzo to są czarne świnie. no. To musicie, słuchajcie, to ogarnąć, dlatego że porku negru to jest nasza świnia, dzięki której mamy najlepsze wędliny na świecie. Mój mąż chyba pracuje, tak? Tak. Pracuje czy już nie? To znaczy teraz oni mają sezony, wiesz, oni robią te wędliny tylko sezonowo i oni robią od października do kwietnia, później je sprzedają, bo one schną i później są sprzedawane. To są takie wędliny długo dojrzewające. Ten sklepik to jest też taka wizytówka Corti, bo to jest, słuchajcie, sklep, który jest uznany za najstarszy sklep w Europie jako sklep spożywczy. Jaka akcja. Z 1800 roku. No to grubo. To jest trochę drożej niż... Trochę za ceny jeszcze. Jak jestem z wami, to wam mniej więcej pokażę, co jest warte spróbować. Zaczniemy od konfiturki. Oui, je l'explique un peu. Jean-Pierre, je te rappellerai, j'ai du monde, je suis au magasin. No, Allez. je Ciao. dérange pas. Konfiturki, słuchajcie. Oui. Mąka z kasztana. Kasztana. Bardzo Okej. dobry krem kasztanowy, tak jak lubicie na przykład coś a la Nutella, to No. jest taki dobry zastępstwo właśnie słodkich rzeczy, bo to jest naturalnie słodkie. Na pewno go Czyli skosztujemy. albo mąka kasztanowa, która jest bezglutenowa, albo właśnie krem kasztanowy, jak chcecie na przykład właśnie rano, na słodko lubicie, albo na przykład do naleśników. Super To sprawa. wybierzemy go. Klementynki korsykańskie są przepyszne, figi nasze, bo to ogólnie wszystko jest nasze. My tu nie szukamy, nie kombinujemy, nie? Wszystko to, co Wszystko, zobaczycie, co tu jest, to co jest na korsykańskich, A, w korsykańskich No. produktach jest wszystko nasze. Super. Czyli nie To nie ma, Ale nie. Ale ekstra, naprawdę. To nie ma, To jest właśnie, że- tak na przykład patrzcie, tak No. na przykład alkohole, patrzymy teraz sobie na alkohole, nie? To jest apero, to jest coś takiego jak Porto, ale ma lepszy aromat, bo to ma takie ziołowe troszkę zapaszki. Ale to Mati, czy to Cab Matei. Cab Matei, A, to Damiani. okej. Ogólnie chodzi o to, że to są pastis, to nie pastis, to jest wymysł To. Marsylia i to jest wodka anyżowa, jeśli ten... A, nie, anyżówki nie, Nie, lubimy. no to tu u nas jest bardzo popularne, tu jak ludzie piją właśnie na apero No, no, południami, no. to właśnie anyżówkę się pije, bo to się dobrze pije, bo to jest, czy to jest mocne, ale to jest takie fajne orzeźwiające, także to się u nas Ale sprawdza chyba jak jest bardzo. rozcieńczone, co? Tak, No tak, dobra, bo to taki oni ci klasyk- dają, wiesz, taki oni dają klasyk wodę to i oni jest dają to? ci wodę i Czyli robią rozcieńczasz, takie... wiesz? Klasyk to jest to? To jest nasz klap, tak, to jest Quel pays? Polonie. Pologne.
A, c'est Jean-Paul II. Tutaj jest Jan Paweł II, bo ten pan jest... ten pan nie bardzo udziela się w kościele. To znam, bo on w kościele się udzielał. Oni są w bractwach. Dites-leur qu'on a une relique de Jean-Paul II ici. A oui, On a c'est... une goutte de sang. No tak jak pan właśnie mówi, że mamy relikwie tutaj Jana Pawła II. W kościele mają, wiesz, krew, ale to wszyscy mają. Tak, no bo to tak jak klasyk z pustyni. Ouais, d'accord. Ça vous dérange pas, je vais expliquer un peu pour le Je vous en produit. prie, ouais. Merci. Także tu są takie baty, jakbyś na przykład chciała się drinka napić takiego, a to zamiast Aperol, to nie bierz Super. Aperola, No. tylko Capo Spritz to się nazywa. Capo Spritz. Capo Spritz. To jest Dobra, właśnie na no. Cap Matei, wiesz? Okej. Na tym robione. Tak, to jest na tym robione. I to jest na naszym, co to się daje do tego? Zrób zdjęcie tego Na szybko. końcu muszę Tak. nazwę napisać. A my tak może sobie Jak flaszeczkę lubicie weźmiemy. piwo, słuchajcie, to Paulina jest mega dobra. To Jaki jest kolor? ta niebieska, to jest, słuchajcie, z nieśmiertelnikiem jest taka. Weźcie sobie od niego, bo No, to tak, ludzie tego tak. nie mają w innych Dobra, sklepach. dobra. On ma tu chyba w lodówce. To czyli tą możemy Ta wziąć? niebieska. Nie, wiesz co tam jest w lodówkach też są. Dobra, to Ale ja sobie to lubię. weź tam. Bo one są przepyszne. Paulina. Ich nie ma nigdzie. Niebieska czy czerwona? Niebieska. Niebieska. Znaczy ja ogólnie Lager? No to jest właśnie na bazie naszego Immortal, to jest nasz nieśmiertelny kwiat nasz. Tylko, że to jest aromat nieśmiertelnika, wiesz? O kurde. Także no, macie dużo do przed sobą. Kanistrelli, słuchajcie, to są ciasteczka, które oni jedzą rano do kawy. Normalnie tu się pije kawę z mlekiem, taki wielki Tak, tak. ten. Kojarzę. I macza się- Widziałem je. Widziałem Tu je. są, widzę, że słone mają, a to są słodkie i tak samo różne smaki. To jest ciastko kasztanowe, takie już upieczone, gotowe do krojenia, do próby. To jest taki jakby piernik? Taki... Nie, on jest To jest, miękkie. wiesz co, to jest jak taki, jak to się nazywa, w Polsce na to się mówi na przykład babkę, jak babka. Ach, Tylko, że, no. okej. tylko, że Kasztan- mąkę kasztanową, okej. pyszne. I one są mało cukrowe, bo one mają sam cukier, tak jak Ci mówię, z mąki kasztanowej mają smak słodki po prostu. Mhm. Także są bardzo fajne. No to akurat moi znajomi robią. Jak oglądaliście program, to właśnie u nich byłam i oni robią te produkty. A co to jest? To jest właśnie ciasto. To kasztanowe, ciasto. Tylko, że one tu jest u nich zapakowane. Także jakbyście chcieli na To śniadanie. też to weźmiemy. weźmy. No weźmiemy. to Tak. nawet nie wiem ile oni mają, to koło dychy kosztuje. To Dobra, są to nie tanie weźmiemy to rzeczy. już. Raz w roku na To razie są na te kursykę. kanistreli, widzicie, są cytrynowe, są A imbirem z są? kasztanami, z klementynką. Przeróżne. Z kasztanu. Po prostu spróbujmy tego kasztana. Dobra, Byliśmy na Maderze, ale nie mieliśmy dobra, okazji bierzemy kasztana. kasztany. Okej. Pasztety. Te same pasztety są z mięsem pomieszanym ze świni, ale też na przykład dzika. Można dostać i to jest na przykład dzika to jest z figą i z orzechem. Także tak samo jak będziecie chcieli coś sobie popróbować, to też pasztetów sobie szukajcie. Pasztet z figą i z orzechem. No, Ale to chcesz? na przykład- Albo o, taką skrzewkę. Tu masz na To jest przykład, dobrze. to jest figatello, No. to jest nasza kiełbasa, którą jemy w zimie, wiesz? No. To jest taka kiełbasa z wątróbką i normalnie jak zobaczysz, że ktoś Ci proponuje figatello, to nigdy nie kupuj tutaj Mhm. po sezonie, bo to jest syf. Normalnie figatello robi się tylko w zimie i je się tylko w zimie, natomiast przetwarza się, wiesz, jako produkty No. właśnie do pasztetu. To jest z mirtem. Mirt to jest taki leśny. A to nie zioło? Tak. To jest taka roślina, która jest w maki pochowana. Są takie malutkie owocki. Może gdzieś coś będzie z mirtem związanego. Mirtówki są. Mhm. O, to jest mirtówka na przykład. Jezus, jakiego kochania. O, widzisz? I to W jest tak, szoku jestem. że to są takie listki bardzo małe i Mhm, bardzo małe mhm. owoce. I one są tylko dziko rosnące, Mhm. dlatego one są bardzo drogie jako produkty, bo to jest, trzeba zbierać i się trzeba na tym przepracować swoje. Także, i tu jest dzik, czyli są 3 rodzaje takie. Chcesz to? Ten pasztet? Ale ja bym tego z figą wziął sobie. Ty wolisz nie próbować tamtego? Nie, tak, wezmę które z to było? figą. To jest z figą i z orzechem, no. To z Też? figą. Z figą Ja- i z z orzechem? figą. Czy samą figą? Sam, ale to figa i orzech w środku? W środku, Tak, no. no. Dobra, mieszanka no to taka, figa i no. orzech, no okej. To jest ze Trzymaj, świnki, bo ja tak? już nie mam I rąk. to jest tak, i to jest świnia, tak. Co tu? Tutaj już są takie, wiecie, musztardy na przykład z dodatkami, tak jak lubicie, jakieś tam kompozycje różne. Boimy się musztard bardzo. Wiesz co, my z musztardy to miodową. To jest miodowa, To prawda? jest miodowa, tak. No to weźmiemy sobie miodową. Tu są na przykład, to jest właśnie ten krem kasztanowy, tylko ten jest już dodatkiem czekolady. To już dla dzieci się daje. jak Tamtego nie lubią chyba tamtego, weźmiemy, to jest no. bardziej taki,
wiesz, oryginalny w smaku. Rodzaju nalewki, oliwy z oliwek jak najbardziej próbujcie. Dobra, i teraz my szukamy oliwy z oliwek, ale No. nie takiej gorzkiej. Ja wam powiem. Dobra. Wy będziecie wracać jeszcze Będziemy. wracać do Calvi tam? Tak, Do będziemy. Calvi będziemy. Wy tam do księdza pojedziecie. Będziemy wracać, Księdza będziemy. możemy kupić. Kurde, on ma najlepszą To- oliwę to- na to- świecie. poprosimy. Polak. Poprosimy torebkę od pana, Tomek jeszcze dobrze? tą czekoladę. To jest Polak, Vous słuchajcie. voulez un sachet? Sachet, s'il vous sachet, plaît, oui. yes, please. I on Alors robi... vous les accompagnez depuis la Pologne. Non, j'habite ici, vous me connaissez pas. C'est pour la faire triller un peu. Oh là là. I on robi najlepszą, słuchajcie, oliwę z oliwek. Tam Okej, na i super. Nasz Polak, I ja ci tak. powiem szczerze, Jak go zobaczycie, jak wam się uda, to on jest tylko do południa. No. To jest gość... ale To nie wyjdziemy szybko. my potrafimy przejechać całą Korsykę po to, żeby kupić oliwę z oliwek. No to tam jedźcie. Dosłownie To tak, jak wiesz? najbardziej. Jedźcie, bo on naprawdę w porównaniu do tych cen, jakie są tutaj w sklepikach i tak dalej, to dalej ma dobre ceny, bo tam za litr płacę 24 euro, to nie jest dużo. To nie To jest dużo, bardzo to tanio. jest niedużo. I To jest naprawdę tanio. ma Za taką. litr. Ja teraz ludziom sprowadzam, bo to ciężko No. jest, bo on tak, on nie może wysłać do Polski, bo jest strasznie No. drogi transport, więc ja wysyłam takim transportem, facet co wozi ludzi. Jasne, To takim nam- busem, nie? Busem wiezie do Polski, z Polski wysyła jakimiś tam impostami dopiero, ale ludzie wracają, bo kochają te I jego oliwy. jakbyśmy wracali do Polski, to bym ci zabrał, ale my dopiero w listopadzie będziemy. A wy gdzie później jedziecie? Na Sardynię. jedziemy. A, jedziecie na Sardynię, Tak, dobra. tak. Powiem ci, że W tamtym roku żeśmy jechali na Korsykę i te ulewy takie były. były ulewy jakieś dziwne. Nie wiem, bo to zaczęło We się wrześniu? We wrześniu? No. Tak, to We wrześniu był tydzień taki, że był deszczowy, bo ja akurat miałam wycieczkę, miałam wycieczkę, pierwszy tydzień była cudowna pogoda, a w drugim tygodniu się zepsuło w połowie. Ale nie było strasznie, to nie było jakoś Ale tam, myśmy jechali w tym momencie, jak padał deszcz i po prostu kupując prom, to patrzymy, no Korsyka pada. No to kupiliśmy znowu prom na Sardynii. Wiesz, na takiej zasadzie. Wiesz co, macie dużo do zobaczenia, na pewno pogodę zapowiadają piękną, także Tak, jutro już to, że jest dzisiaj super. tutaj tak jest, to jest, wiecie, musicie pamiętać o tym, że my jesteśmy w sercu gór. No. I my normalnie, chociaż jesteśmy na Morzu Śródziemnym, normalnie mamy regularne góry i mamy ten klimat umiarkowany Tak, tutaj w tak, Korti. tak, tak. Więc tak jest właśnie, że na przykład teraz ludzie się opalają nad morzem, a my tutaj, A mamy tutaj mamy, jest- nie? No, A jeździcie na nartach zimą? Mamy 3 wyciągi narciarskie. jak tutaj na Korsyce są wyciągi narciarskie? O ja, teraz to mnie zaskoczyłaś już totalnie. Żartowałam, ale Nie, Tak. mamy Myśmy myśleli, że to... Mamy 3 wyciągi narciarskie i normalnie jak spadnie śnieg, to jest tak mniej więcej w lutym, no to jeździmy, no. Dobra, Ale to ale musisz teraz... rezerwować cały dzień na to. Okej, ale teraz ja się ciebie tak pytam wprost. Jakbyśmy chcieli sobie coś takiego poogarniać, to przez ciebie możemy sobie coś takiego poogarniać, czy jak to wygląda? Jakieś takie atrakcje, wiesz, w sensie, że jesteśmy taką grupą 4-5 kamperów i potrzebujemy Tak, tutaj ja czy wam na wtedy Sardynii rezerwację robię na tym. na różne atrakcje. Tak, ja zajmuję się wszystkim na Korsyce związanym z turystyką od A do Z. I ja ogarniam tylko polskich turystów. To, co teraz robię, to ja już grupą organizuję cały wyjazd. Tak, słuchajcie, jesteśmy teraz na Orlim Gnieździe, tak się to nazywa. Orle Gniazdo i to jest rzeczywiście najwyższy punkt widokowy Korti. Tu jest Cytadela, jakbyście chcieli, to można się normalnie przejść, to trzeba wejść przez muzeum, żeby wejść tutaj w mury Cytadeli. Nie ma w ogóle problemu. Także to jest taki też jakby widokówkowy obraz Korti. No i to, co charakteryzuje Korti, jak wam mówię, że my jesteśmy w sercu, rzeczywiście w samym sercu tej wyspy, która wygląda trochę jak właśnie ta ręka z kciukiem Tak. wystawiona. Cap Corse już zrobiliście Tak, wczoraj. tak. No i tutaj tak zwrócicie uwagę, ta droga, która tam prowadzi w górę, to widać, że No, ona no, w no, górę no, no. prowadzi. To jest wąwóz Restonika, wy jesteście tam po prawej Tak, my stronie, jesteśmy tam na Restonika. kempingu, dosłownie tam na kempingu jesteśmy. Więc to jest Restonika, a drugi wąwóz jest Kabiniany. I tak jak zobaczycie, są szlaki turystyczne. Widzicie, tak, przecinane. A więc my mamy tutaj setki różnych szlaków turystycznych, górskich, także tutaj Hiking i trekking tutaj. wszystko. No, Mamy ponad 50 dwutysięczników. o kurczę, o, to grubo. Tak, najwyższy, Nie, tu nie ma takiej góry. nie, najwyższy szczyt ma 2706.
My sobie teraz idziemy do knajpki. Ja wam zostawię namiary na kasie. No i faktycznie no można tą Korsykę poznać całkowicie z innej strony, a nie ze strony tylko plaż, tak? Więc my się teraz tak osłuchamy z miłą chęcią właśnie tej historii Korsyki. Zrobiliśmy już delikatne zakupy, to wam nawet potem pokażemy, co tutaj wpadło. A tak jak mówię, tu cały czas się wyświetlają namiary na kasie. Jak ktoś ma ochotę się z nią skontaktować, bo Kasia, jak mówiła, zajmuje się tutaj turystyką i, że tak powiem, obsługuje Polaków. No ponoć o ten kamień nie ucierpiał, tak? Że to się po... O Jezu. A tego nie mam. Życie później wrócił do Ażacji już jako bohater, bo wygrał człowiek na takie bardzo krótkie. Znaleźli to był taki dobry moment, wiesz, na zmianę. Właśnie ten kłon wiesz? dlatego, że musisz coś zrobić. To jest, słuchajcie, moje miejsce ukochane, ale bardzo takie nieznane. No widzę właśnie. Zamować się sama? O formę. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? Yes. I pewnie. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Tak jak widzicie, to jest persona Corti. Tutaj słuchajcie, jest piwniczka, piwniczka z winami, ale to są wina korsykańskie. Najlepsze wina, one tutaj takie były subligowane, już przerobione jak wina, najlepsze wina Korsyki. Także macie i czerwone, i różowe, i białe. W zależności od pory roku my oczywiście w lecie pijemy najwięcej różowego, a czerwone już później przychodzi na te takie chłodniejsze. A no, tu n'as pas de bouteille ouverte? Oui, non, mais je l'ouvre. De toute façon, je le vends vert. Ouais? Non, pour ne pas le perdre après. A, tu jest fontanna, właśnie słyszę wodę, a tam jest klimat, oni tam mają fontannę, widzicie? I też woda się tam leje. A? No, słyszysz? Tak, no Ale- słuchaj, ale jej nie widać. Jest Tomek, pod tą beczką. A te puste butelki to są do takiego sedala. To on ci nalewa do tego, no. On daje tutaj wodę. Mistrzostwo świata, taki klimat. Alors, blanc Blanc, c'est moi. et rosé pour madame. Rosé, c'est monsieur. Ah, et rouge pour madame. O, C'est quoi? I to już ma patrzymy. Petru. Un monocépage extraordinaire. Spróbuj, dobra. Good? Allez. Tu passeras à moi comme ça. Ça, c'est quoi? Patrimonio. Ouais. Good? Allez, en avant. Ja mam damskie różowe, jest czerwone i jest białe męskie. Dokładnie. Białe męskie. Tak, to jest te damskie, jest różowe. No ale żona mnie bije, to co zrobię? Takie życie. To co, koń? Słuchajcie, zdróweczko. Zdróweczko, za spotkanie. Saludę. Salut, za spotkanie. Ostatnie pytanie muszę zadać i ja już zwijam ten interes. Ty mnie nagrywałeś cały czas, nie? Tak, ale No. to są tylko No. wycinki. Słyszysz, ja sobie to potnę wycinki, bo mnie interesuje tak. No. Jakbyśmy przyjechali ekipą, mów mi, co nam ogarniesz. Jeepy 4x4, jachty, co wchodzi w grę? Znaczy wiesz, tak? jeepy to jest akurat Właśnie inna wchodzimy, kwestia. jakie możliwości mamy? Z jeepami jak najbardziej, ale z jeepami trzeba współpracować z firmami stąd. Wiesz dlaczego? Dlatego, że bardzo często przyjeżdża się przez prywatne Tak. działki, więc trzeba współpracować z tymi, którzy tutaj są. Trzeba mieć kogoś, przewodnika jakby stąd, bo on cię wtedy przeprowadzi po tych miejscach, których normalnie byś się nie mógł dostać prywatnie, sam, Dobrze. na własną rękę. Z kamperami już jest co innego, bo z kamperami wam ogarniam cały planning na przyjazd dzień po dniu, Tak. plus atrakcje wszystkie, No. plus rezerwacje i tak dalej, i tak dalej. Ale na Jeśli- przykład jakbyśmy chcieli motorówką sobie popływać, gdzieś tutaj, wiesz, no bo są takie jakieś, pewnie, że że tak. się tam na jachty się siada i jakąś tam katamaranę czy coś No takiego, tylko tak? kwestia ile osób. To jest tylko kwestia jasne. losu, bo tylko jakby ilościowo się ograniczasz do pewnych usług, tak? Czyli jeśli bierzesz na przykład, jeśli bierzesz taką łódkę pontonową, no to jest 12 osób, Tak.
czyli jak wynajmujesz, no to musisz tam 2 albo 3 wziąć, jak macie dużą ilość osób. To jest, wiesz, to jest tylko jakby w waszej gestii, jak wy to widzicie, a ja wam już później ogarniam, Dobra, nie? czyli tak, ja Ci mówię, że przyjeżdżam na 2 tygodnie i jesteśmy w tyle kamperów, a Ty po prostu nam ogarniasz cały plan dwutygodniowy, tak? Dokładnie tak. Kempingi i co, gdzie, tak? Dokładnie. I jest tam śmierdzi dobrze odpowiednio. Ej, ale tu zapach wszedł. A ja już myślałem, Szkoda, że że nie to możecie moje tego skarpetki. Ale dzisiaj jestem Kroksów bez... nie ubrałeś. Nie, ja mam dzisiaj bez Ale skarpetek. słuchaj, ale spróbujesz sobie zobaczyć, jak jest delikatny w środku. Jaki w ogóle serek. I Jak cała... to pokroić tak normalnie? Bardzo. Ale to Jeszcze jak, bagietkę to jak przyniesie? bochenek Okej. chleba wygląda, jaki mały bochenek chleba. Wiecie, on ma i to są rzeczywiście te produkty, które tutaj ma, to on ma to swoich producentów tutaj lokalnych, tak? I w ogóle na Korsyce my tak działamy, tak? Że my lokalnie się jakby stołujemy, tak? Czyli na przykład jak jesteśmy nie wiem, w regionie Balań, no to mamy raczej wszystko tam od naszych producentów lokalnych, z bliska, sąsiadów, kuzynów i tak dalej. Jak jesteśmy w Ajaccio, to jedziemy tym klimatem Ajaccio. I też zwrócicie uwagę na przykład na to, że te sery będą się różniły, bo każdy klimat, region jest inny, więc mamy inną roślinność, mamy inne zapachy i to wszystko później w tych produktach się czuje, nie? Czy to w winie, czy w serze, czy w wędlinie. Więc to jest niesamowite, dlatego że, tak jak wam mówię, na przykład o tych apelacjach winnych, że macie 9 różnych apelacji winnych i czerwony czerwonemu w ogóle nie jest równa, tak? Tak jak ci na przykład mówię, że Alceto, wiesz, koło Ajaccio to są mocne wina. Là, on essaierait un peu avec le temps, mais je vais essayer de trouver, voilà, pour venir. Tu? No czekaj, nie, bo to trzeba, nie, wszystko mamy, to daj mi tak, ja tak będę niósł. Nie, ja sobie, nie. Tak, elegancko. Bye. Bonsoir. Mistrzostwo świata. Dziewczyny, chodźcie coś zjeść jeszcze. Idziemy coś zjeść, bo Kasia nam powie, co możemy zjeść w ogóle na Korsyce. Co korsykańskiego coś mogliśmy chcieli. Tak, o to w życiu naszym chodzi. Pójdziemy do takich moich znajomych. Musimy na górę znowu. Nie ma problemu, damy radę. My tak jesteśmy, wiesz co, kiedyś byliśmy kanapowcy, a teraz już... Ważyliśmy po 200 kilo. Tak. Dobra. To jest twoja ulubiona, tak? Też to jest fajnie. Lokalna. Lokal. Chodź. To nie jest chińska mężczyzna. Bonsoir. Alors, nous sommes trois. Vous n'avez pas réservé? Non, on n'a pas réservé. No, było groźnie, otarliśmy się groźnie, bo pan pyta, nie macie rezerwacji? No i o mały włos. Merci. Jest po angielsku. Po niemiecku jakbyście chcieli. Mój ulubiony język. Tak, bo ja w szkole miałem język niemiecki i Bo oni nam rosyjski, dali wiesz? międzynarodowy, słuchaj, bo tutaj nie mam po francusku. No i się nagle nie możesz No i odnaleźć, nagle co prawda? ty zrobisz? No. Mówię, aha. Nie, no jeszcze angielski było. No. Nie, normalnie szukam, słuchajcie, właśnie takiego menu korsykańskiego. Gdzie tu moja ta koleżanka jest? Tam jest, dobra. A jest. A, widzicie, tu jest za 26. Tak. Takie korsykańskie menu, czyli macie przystawkę, Wszystko. danie główne I od i razu deser. ten. Dobrze. Ah oui, moi aussi. Oui. J'essaye. Tu vas essayer? Écoute, Słyszysz, ręka, weźmy to jedno na spółkę, pokosztujemy sobie. votre menu corse. Czekaj, zobaczymy co Et je to veux jest. le, voilà, donner à mes amis. Tam co jest. Donc, enfin, là, dis-moi, c'est de Corsicano il Carpaccio. C'est en anglais. Tuńczyka, wiesz? Ja nie brałam. Cwaniara. No, Ja ale to, nie, to jest przystawka, nie brałaś nic, nie chciałaś?
A zupę Nie znasz? wiem, widziałaś, listopada kończy się sezon. Merci beaucoup.